Republika Moldowa! Słuchając polskich piosenek z polskich preselekcji do Eurowizji, jak dla mnie Satoshi też jest jada w ogóle w zupełności. Ale wiecie, jest moc, jest energia, jest power od pierwszych dźwięków. 20 gospodarka świata nie jest w stanie zrobić preselekcji na takim samym poziomie, jak najbiedniejszy kraj Europy. Znamy w tym momencie 3 konkursowe piosenki i to jest każda w ogóle różna. To są tak inne światy. Cześć wszystkim, tu Michulec i witam Was w kolejnym odcinku z reakcjami na piosenki z Eurowizji 2026 i mam ogromną przyjemność, że to jest Mołdawia. Mołdawia, którą kocham całym serduszkiem i kto mnie ogląda, kto mnie subskrybuje od dawna, ten wie, że do mołdawskich selekcji, do mołdawskich piosenek mam ogromną słabość, więc dzisiaj Satoshi, Viva Moldowa! Zanim jednak przejdziemy do oceny piosenki, muszę przyznać nagrodę Złotego Michulca, mimo że oczywiście preselekcje dopiero się zaczynają, sezon trwa, i jeszcze będzie na pewno dużo czasu i dużo sytuacji na podsumowania, na plebiscyty, ale myślę, że tego nie przebije już nikt, a mianowicie mołdawskie preselekcje otrzymują Złotego Michulca za najdłuższy czas od momentu rozpoczęcia programu do pierwszej konkursowej piosenki. Myślałem, że to się nie zadzieje, że nikt już w historii nie pobije Grecji z zeszłego roku, kiedy trwało to 40 minut, ale nie. Mołdawia zrobiła to w 45 minut. Chociaż, powiem szczerze, mi się przyjemnie oglądało jednak ten recap piosenek z poprzednich lat, które reprezentowały Mołdawię. Nie czułem, że to trwa tak długo czasu, natomiast preselekcje rozpisane na 2,5 godziny w programie telewizyjnym ostatecznie trwały 4 godziny, tak więc Mołdawia po prostu zagięła czasoprzestrzeń, a my lecimy dalej. Zanim jednak reakcję, to oczywiście przypominam Ci o subskrybowaniu mojego kanału, byś nie przegapił lub nie przegapiła żadnej nowej informacji, reakcji czy wywiadów, bo teraz wiecie, preselekcje, więc dzieje się bardzo dużo związanych z Eurowizją 2026. Oczywiście zachęcam Cię także do polubienia tego filmu, podbicia go, jeżeli podobają Ci się reakcje lub spodobają Ci się właśnie moje reakcje konkretnie na piosenkę z Mołdawii. Satoshi, Viva Moldowa. Czas odtworzyć to ponownie. Takie leśne brzmienie już od samego początku. Wiecie, ta fujarka, ten flet, to jest takie z jednej strony typowe właśnie dla tego regionu, typowe dla Mołdawii. Można to znaleźć w innych piosenkach z Mołdawii. Ale wiecie, jest moc, jest energia, jest power od pierwszych dźwięków. Bardzo lubię coś takiego. Satoshi, w ogóle samo brzmienie, ale też strój, w ogóle wiecie, ten kok. Bardzo brzmi to tak japońsko, chociaż to 100% Mołdawianin. Republika Moldowa! Tutaj mamy tradycyjną trochę właśnie tę część, ale już wchodzi beat, już wchodzi elektronika i jednak jest takie rapowanie, tak? Rap, inny zupełnie nowoczesny styl śpiewania. A to jest absolutna queen. Aliona Moon, reprezentantka Mołdawii na Eurowizji 2013, która totalnie gwarantuje jakość, doświadczenie, świetny wokal. Palma de Mallorca, było bardzo fajnie. Republika Moldowa! Hej, hej, hej! Wiecie, takie łatwe słowa. Z jednej strony tekst bardzo patriotyczny, mówiący o miłości do ojczyzny, o Mołdawii ponad wszystko, a z drugiej strony te powtarzalne słowa, bardzo łatwe w każdym języku, nie trzeba znać rumuńskiego. Super, naprawdę. No i ta wstawka, to jest mega nowoczesne. I super, bo rap w klasycznym wydaniu myślę, że na Eurowizji wcale by się nie sprzedał, ale to połączenie, kombinacja z tradycyjnością, z ludowymi brzmieniami, super. Myślę, że to jest przepis na sukces. Yes! Ale to, że on ściągnął Alionę Moon do tego projektu, super. Tu widać, że tu wszystko gra i naprawdę jest to przemyślany występ, i stroje, i choreografia, i wizualizacje, no i oczywiście wokal, no to się wszystko broni po prostu. Jest pyro, więc czuć pieniądz. Tam jest pieniądz na wyjazd na Eurowizję. Nie, no balety, totalnie. To jest naprawdę bardzo mocny akcent, jeśli chodzi o ten rok.
Wracając jeszcze do mołdawskich preselekcji do Eurowizji, szczerze, gdyby on nie wygrał, to nie wiem, kto miałby wygrać. Bo naprawdę to był moim zdaniem najlepszy i jedyny występ nadający się na Eurowizję z potencjałem na walki o finał. Dla mnie to jest nawet potencjał na walkę o czołową dziesiątkę. Myślę, że to może się wyróżnić. I oczywiście ktoś powie, że w sumie tego typu motyw już był z Mołdawii na Eurowizji w 2023 roku. Przecież Pasha Parfeni też w podobny sposób się ruszał. Miał podobny strój, miał też tę fujarkę właśnie w tle, ale tutaj jednak i tekst tej piosenki, i właśnie ten rap, i mieszanka różnego rodzaju brzmień. Wydaje mi się, że to tworzy taką jednak oryginalną bardzo mieszankę i nie wiem, dla mnie to jest super. Cieszę się, że Mołdawia wybrała coś takiego, tym bardziej, że Satoshi jest naprawdę rozpoznawalnym artystą, jest jednym z najbardziej popularnych osób muzycznie w swoim kraju, ma na koncie też współprace reklamowe, więc jakby pieniądz na występ będzie. Tym bardziej, że przed chwilą dostał 1 000 000 lejów mołdawskich, co w przeliczeniu na polskie złotówki to jest 200 000 złotych, co jest naprawdę mocną sumą, to jest naprawdę fajny wkład w występ i to też mnie uspokaja, jeśli chodzi o występ Mołdawii na Eurowizję, bo trochę jednak wiecie, co innego preselekcje, a co innego potem sama Eurowizja, gdzie te mniejsze kraje, te kraje z mniejszymi budżetami, no po prostu widać, że nie ma na to pieniędzy, a dzisiaj Eurowizja jest tak mocno technologiczna, tak dużo jest tych różnych możliwości, że jeżeli nie masz budżetu, no to niestety słabo kończysz, bardzo rzadko uda się to obronić tylko, wiecie, wokalem i tylko, nie wiem, jakimiś skąpymi efektami. Nawet jeżeli występ wygląda skąpo, to bardzo często wcale nie jest taki tani, więc cieszę się, że będzie finansowanie, cieszę się, że będzie budżet, bo to zwiększa szanse po prostu tej piosenki i temu występowi na dobry wynik. I nie ma co ukrywać, Satoshi też zjadł konkurencję, wygrana zarówno w głosowaniu jury międzynarodowego, lokalnego, jak i w televotingu, gdzie dostał ponad 13 000 głosów, a drugie miejsce 800. No to jest w ogóle nieporównywalne, jak publiczność też chciała, żeby on pojechał na Eurowizję, tak więc super, że wygrał faworyt wszystkich. No i też powiem wam szczerze, słuchając polskich piosenek z polskich preselekcji do Eurowizji, jak dla mnie Satoshi też je zjada w ogóle w zupełności. Ale bądźmy szczerzy, mołdawskie preselekcje w tym roku zjadają polskie. No 20 gospodarka świata, bo tak określamy, tak nasz rząd określa Polskę, nie jest w stanie zrobić preselekcji na takim samym poziomie, jak najbiedniejszy kraj Europy. No to jest słabe, to jest przykre, to jest smutne, ale zostańmy w tych dobrych wibracjach, zostańmy z tym, że na Eurowizję jedzie Satoshi z piosenką Viva Moldova. Trzymam bardzo mocno kciuki, już abstrahując od tego, że to jest Mołdawia, którą na pewno hypuję, to nie ulega wątpliwości, że nie jestem tutaj obiektywny. Ten projekt, ten reprezentant i ta piosenka sprawiają, że naprawdę chcę go poznać, chcę słuchać tego utworu i nie mogę się doczekać po prostu Wiednia, bo to jest naprawdę bardzo mocno jakościowy materiał. I jeszcze taka refleksja na koniec, jaka mnie dopadła, to, że znamy w tym momencie 3 konkursowe piosenki i to jest każda w ogóle różna. To są tak inne światy. Nie mogę się doczekać tej Eurowizji, mimo że oczywiście ona niesie w tym roku taki no słaby też wkład kontrowersyjny, związany oczywiście z udziałem Izraela, no ale to jest jednak ten promyczek nadziei, że mimo tego, że te znane nazwiska nie chcą brać udziału raczej w różnych krajach w selekcjach do Eurowizji, to jednak muzycznie dalej ta Eurowizja się broni. A jak Tobie podoba się piosenka z Mołdawii na Eurowizję 2026? Co myślisz o Viva Moldova? Jak oceniasz ją w skali od 0 do 10? Daj znać koniecznie w komentarzu. Zostaw subskrypcję, łapkę w górę i podbicie kanału, bo to naprawdę pomaga w podawaniu, szerzeniu tej eurowizyjnej przygody dalej. My widzimy się już niebawem, bo myślę, że rano wjedzie reakcja na piosenkę z Malty, tak więc trzymajcie kciuki, ja lecę oglądać Maltę. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!